rozpruty brzuch. Imam zemdlał. Noga kobiety, ptasie głowy, dno kotła, twoja szwagierka. Moi drodzy, jakkolwiek ten wstęp by na to nie wskazywał, nie będziemy dzisiaj rozmawiać o żadnych historiach kryminalnych z Turcji, a o tureckiej kuchni. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, to jeszcze się z Wami przywitam, przedstawię. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i dzisiaj mam dla Was odcinek językowy. Ciekawostki językowe związane z kuchnią turecką i z językiem tureckim oczywiście. Kuchnia turecka może się Wam kojarzyć przede wszystkim z kebabem i faktycznie kebab z tureckiej kuchni się wywodzi i jest cała masa różnych jego rodzajów tutaj. Ale kuchnia turecka to nie tylko kebab, są też różne inne, przeróżne dania, przepyszne dania, a niektóre dosyć dziwne. I właściwie nie tyle dziwne, jeśli chodzi o to, z czego są zrobione, jak wyglądają, ale jak się nazywają. Więc dzisiaj podam Wam kilka takich przykładów, ale na końcu wspomnę też o jednym daniu, które faktycznie jest bardzo dziwne i to nie ze względu na nazwę. Uważam, że jest to najdziwniejsza potrawa w Turcji, jaką do tej pory widziałam. Także myślę, że warto obejrzeć do końca. No dobra, już nie przedłużam. Zaczynamy. Pierwsze danie z kuchni tureckiej, które ma zdecydowanie dziwaczną nazwę, to karnıyarık, czyli tłumacząc na polski dosłownie rozpruty brzuch. Jest to nic innego jak bakłażan zapiekany z nadzieniem z mięsa mielonego, z warzywami i z przyprawami. Jest też wegetariańska wersja tego dania. Wygląda ono bardzo podobnie, tylko po prostu w tym farszu nie ma mięsa, a same warzywa i przyprawy. I to danie ma równie ciekawą nazwę, bo jest to imam bayıldı, czyli dosłownie imam zemdlał. Imam, jeżeli nie wiecie, to jest duchowny w islamie, coś tak jak dla katolików ksiądz. Następne danie z kuchni tureckiej noszące dość osobliwą nazwę to kadın budu köfte, czyli dosłownie tłumacząc klopsy z kobiecej nogi. A są to po prostu klopsy z mięsa mielonego wołowego, pomieszanego z ryżem, otoczone później w jajku, mące, bułce tartej usmażone. Jak już jesteśmy przy kobiecych częściach ciała, to myślę, że możemy dalej pójść tym tropem, bo mamy w kuchni tureckiej deser o nazwie hanem göbeği, czyli dosłownie brzuszek pani. I są to takie małe ponczusie z dziurką, smażone na głębokim tłuszczu i zalewane później szerbetem na bazie cukru. Brzuszek pani. Jakby się tak nad tym bardziej zastanowić, to wygląda na to, że Turkom jedzenie najwyraźniej kojarzy się z kobietami, bo mamy kolejne danie z kuchni tureckiej o nazwie analı kızlı, co oznacza z matką i córką i jest to, moi drodzy, zupa. Zupa pomidorowo-paprykowa z ciecierzycą i klopsikami zrobionymi z mięsa mielonego wołowego w takiej panierce i ta panierka jest zrobiona z drobnej kaszy bulgur i kaszy manny. Z matką i córką. I to nie koniec tematu kobiet w kuchni tureckiej. Mamy też danie o nazwie yengen, czyli twoja szwagierka. I jest to tak naprawdę kanapka albo tost z turecką kiełbasą wołową sucuk, z parówkami, z szynką, z serem żółtym. Coś takiego. Yengen. Twoja szwagierka albo twoja ciotka. Kolejne danie z kuchni tureckiej z dziwną nazwą to kısır, bo kısır tłumacząc na polski oznacza bezpłodny. A kısır to sałatka robiona z drobnej kaszy bulgur wymieszanej ze świeżymi warzywami, ziołami, podawana na zimno. Kısır, bezpłodny. No i przechodzimy do nazw związanych gdzieś tam chyba z Imperium Osmańskim, no bo mamy vezir parmağı, czyli palec wezyra. Jest to nazwa deseru w kuchni tureckiej. Są to po prostu takie ciasteczka formowane właśnie w kształt taki podłużny, przypominający palce. One są później, te ciastka, otaczane w kaszy manny
Nie, w kaszy mannie. Pieczone w piekarniku, a później zalewane znowu cukrowym szerbetem. No tutaj może gdzieś bym jakieś takie powiązanie znalazła, że może ten kształt palec wezyra. A następne danie hünkârbeendi, czyli sułtan to lubi. Jest to danie mięsne, jest to mięso gulaszowe podane na takim sosie zrobionym na bazie grillowanego bakłażana i sosu beszamelowego. Beszamelowego, to jest jak mówi, beszamel. I jest też druga wersja tego dania, tylko że ten grillowany bakłażan jest mieszany z jogurtem, a nie z beszamelem. I to danie z kolei nazywa się Ali Nazik, czyli miły Ali. Aj, miły ten Ali. A jak już jesteśmy przy daniach, do których wykorzystywane jest mięso gulaszowe, to samo mięso gulaszowe też nosi ciekawą nazwę w Turcji, bo jest to właśnie kuşbaşı et, czyli tłumacząc dosłownie mięso z ptasiej głowy. Nie wiem, może chodzi o to, że te kawałki są takiej wielkości jak ptasia głowa, czy no nie wiem. Dziwne. Ale nie chodzi o ptasie głowę, tylko to jest mięso wołowe. No dobrze. Ale jak już jesteśmy przy mięsie, to warto tutaj wspomnieć też o deserze. Nie przysłyszeliście się. Tutaj akurat mamy takie danie, które no ma dziwną nazwę z tego względu, że chodzi o deser, a nazwa to tavuk göğsü, czyli pierś z kurczaka. Ale na nazwie się tutaj nie kończy, bo faktycznie w oryginalnej wersji ten deser robi się z wykorzystaniem piersi z kurczaka. To jest po prostu mleczny deser, taki budyń. W tej chwili najczęściej już robiony w takiej wersji bez kurczaka, no ale w oryginalnej wersji chodzi o to, że pierś z kurczaka się gotuje, potem się ją rozdrabnia i razem z tą piersią się gotuje taki budyń i później niby w tym budyniu ta pierś z kurczaka nie jest wyczuwalna, tylko wpływa na teksturę, konsystencję tego deseru. No ale no jest to dosyć dziwaczne. I w takim razie jeszcze na koniec dwa następne desery. Jeden z nich to kazandibi, czyli tłumacząc dosłownie dno kotła. Jest to deser mleczny, który ma taką charakterystyczną skarmelizowaną skórkę. I przygotowuje się go w taki sposób, że właśnie podpieka się ten spód na jakiejś blaszy czy w jakimś garnku, na jakiejś patelni i później się w taki sposób roluje, żeby ta skórka była na wierzchu. I myślę, że może ta nazwa właśnie stąd się bierze, że gdzieś to dno kotła się przypaliło i stąd ta skórka na deserze. I jeszcze jeden deser o też śmiesznej nazwie, alayan kek, płaczące ciasto. Jest to ciasto czekoladowe, zalane mlekiem i później polane też sosem czekoladowym. No i po prostu ten sos czekoladowy tak spływa z tego ciasta i to ciasto też jest mokre od tego mleka. Stąd właśnie taka nazwa, płaczące ciasto. No dobrze, i teraz na koniec to, na co wszyscy czekaliście. Bo będzie to danie, o którym mówiłam na początku, najdziwniejsze danie, jakie do tej pory widziałam w Turcji. I faktycznie tutaj chodzi o to, jak ono wygląda, a nie o to, jak się nazywa. No myślę, że nie jest to tajemnicą, że Turcy jedzą równie obrzydliwe rzeczy jak my Polacy. Są tutaj flaki, są tu różne podroby, języki, ale jest też danie popularne w Adanie. Wygląda tak, jak widzicie teraz tutaj. Nosi nazwę szyrdan. I to nie jest to, na co wygląda. To jest po prostu żołądek owcy wypełniony farszem z mięsa mielonego, ryżu i przypraw. Spróbowalibyście? Dajcie znać w komentarzach i dajcie mi znać, jeżeli któreś z tych dań jedliście. I czy zaskoczyły Was jakieś nazwy? A może znacie jeszcze jakieś inne tureckie dania, które mają dziwne nazwy? Może ja o czymś zapomniałam? Piszcie w komentarzach, a ja już teraz nie przedłużam. Widzimy się znowu w kolejnym filmie już niedługo. Do zobaczenia. Görüşürüz!